Na świecie jest mnóstwo fanów słodyczy i są tacy, którzy lubią produkty z czekoladą, z masem orzechowym lub mają swoich innych faworytów. Na amerykańskim rynku jest dwóch gigantów, którzy totalnie przejęli rynek. Reese's oraz Oreo. Zauważyłem, że ta moda coraz bardziej przychodzi do Polski, więc w dzisiejszym materiale zrobimy sobie wielkie porównanie Reese's kontra Oreo. Przetestujemy sobie wszystkie dostępne produkty i w różnych kategoriach zobaczymy, która firma jest lepsza. Oreo czy Reese's? Zróbcie takie dwa komentarze pod tym filmem i zobaczymy, który komentarz będzie miał więcej polubień. A tymczasem nie tracimy czasu i zaczynamy od pierwszej konkurencji. A będzie to flagowy produkt, czyli mamy wersję zwykłą Oreo oraz zwykłe Reese'sy. Reese's czy Oreo? Co pierwsze? Bierzemy sobie Oreo. No i tak się prezentuje standardowe Oreo. Ciasteczko. Przekręcimy je. Działa. Z Oreo to zawsze działa. No same Oreo jest bardzo dobre. Chciałem już ocenić, ale zamiast ocen będziemy dawać punkty za poszczególne rundy. No to bierzemy sobie Reese's. Ja jestem ogromnym fanem masa orzechowego. Jestem ciekaw, czy będzie to miało wpływ tutaj na tą konkurencję, ponieważ w ciemno powiedziałbym, że Reese's, ale różne kategorie mogą sprawdzić się inaczej. No i bierzemy sobie Reese'sowy spodek. No to jest dobre, to jest pyszne. I serio, jeżeli chodzi o smak Reese's, to on jest petardą, ale Oreo również bardzo lubię. I teraz mam mega zagwozdkę, co wybrać. Wbrew pozorom, w tej rundzie przyznałbym punkt dla Oreo, ponieważ Reese's jest takim ciężkim produktem, wysokokalorycznym, a mój makrosowy mózg mówi mi o tym, że jednak lepiej zjeść sobie Oreo. Więc dlatego Oreo w tej rundzie zgarnia punkt. Kolejna kategoria to przekąska do filmu. Mamy tutaj wersję popcornu Oreo oraz Reese's Snack Mix. Są to podobne produkty, ale troszeczkę inne, ponieważ w tym snack mixie mamy oprócz popcornu jeszcze pretzle oraz mini Reese'sy, czyli zdecydowanie to jest według mnie chyba kaloryczniejsza opcja. Czekaj, zobaczę sobie ile to ma. 433 na 100, a tu mamy, to jest kaloryczniejsze na 100 gramów niż to. Zaskoczony jestem. Ciekawe czemu. Może przez te pretzle tutaj, jednak one tutaj na 100 gramów trochę zmniejszają. Standardowo zaczniemy sobie od Oreo. O, ale pachnie ciasteczkami. Typowo Oreo czuć. Tak się prezentuje popcorn. Dobry jest. Jest oblepiony oprócz Oreo. To też mi się wydaje, że ma takie czekoladowe tutaj polewy. Czyli jest czekolada, są ciasteczka. Mi się to kojarzy, jakby to było Oreo w białej czekoladzie z posypką Oreo. I popcorn. Nie dziwię się, że to ma więcej kalorii, ponieważ jest to oblane czekoladą. Wkręca. Nie wiem, czy to do filmu nie byłoby zamulające. Więc zobaczmy sobie też drugą alternatywę. To jest dużo cięższe. Wow, stary. No i tutaj mamy miksik. Oprócz popcornu mamy te pretzle i mamy mini Reese'sy. No powiem ci, że według mnie do filmu to jest ciekawsza propozycja, ponieważ masz 3 różne elementy w środku. Ten popcorn jest bardziej chrupki i jest według mnie smaczniejszy. Jeszcze coś strzela. Przypominał mi on taki karmelowy popcorn, jak kiedyś w Biedrze był. To jest genialne. A te małe precelki to są zwykłe pretzle. Myślałem, że one będą oblane czekoladą, a nie. No i mamy małe Reese'sy. Cupcake'i. Nie no, kozak. Ewidentnie ta przekąska w tej rundzie wygrywa. Nie dość, że jest bardziej różnorodna, smaczniejsza i pies mi puka do drzwi, bo chcę wejść. Kolejna kategoria to czekolada i mamy tutaj dwie takie wersje. Milka Oreo, czyli tutaj mamy kolaborację oprócz Oreo to jeszcze Milki, a tutaj jest już standardowa Reese'sowa. Wydaje mi się, że tej czekolady Reese's chyba jeszcze nie próbowałem, ale nie jestem pewien, ponieważ ja tyle jem słodyczy, że często zapominam. Najpierw Oreo. Zróbmy sobie taką zasadę, że zaczniemy zawsze od Oreo. Duża czekolada, niezła czekolada. Patrz, mamy napis na czekoladzie. Kozak. Czekolada Oreo jest petardą. Jest to na zasadzie takich ciasteczek w środku. Jest chrupiące i jest przepyszne. Serio, to jest mocny zawodnik. A z drugiej strony mamy czekoladę Reese's. Kalorycznie? Wydaje mi się, że podobnie to chyba wychodzi. Wkurza mnie to w tych amerykańskich, że oni podają na porcję, a nie na 100 gramów. Myślę, że podobnie tutaj to wychodzi w przypadku czekolady. Tutaj mamy każdą kostkę z napisem Reese's. Dobra, ale tak zastanawiam się, czy ona jest nieco inna niż Reese's? Mega podobny smak. Może ciut więcej czuć tutaj czekoladę, no przez to, że jednak jest mniej miejsca na to masło orzechowe. Powiedziałbym, że jest to smaczniejsze niż standardowy Reese's. To jest ciekawe, bo nie ma aż tyle tego masła orzechowego. Ta Oreo wydaje mi się ciekawsza, więc tutaj dałbym punkt dla Oreo. Jednak czekolada Oreo jest dla mnie smaczniejsza, ale to jest trochę skam, ponieważ mamy tutaj kolaborację Milki, czyli mamy tutaj jakby zestawienie dwóch firm. No ale jednak Oreo jest napis, jest dedykowana dla Oreo, więc daję tutaj punkt dla czekolady Oreo. No to wjeżdżamy z kategorią śniadaniową. Mamy płatki do mleka. Jest mleczko, oczywiście, żeby było sprawiedliwie, wszystko będzie testowane na zasadach śniadaniowych, czyli po prostu płatki do mleka i lecimy z tym. Albo mleko do płatku. To jest pojedynek, który trwa od lat, od zawsze.
od kiedy powstało mleko i płatki. Wydaje mi się, że to i tak jest zmodyfikowana wersja, ponieważ pamiętam, że zawsze były same takie Oreo, a teraz dodali też takie białe kulki, więc wydaje mi się, że to jest wersja upgrade'owana, a tutaj mamy limitowaną wersję miętową. To jest dla mnie dziwna wersja, ponieważ miętowe słodycze to są takie słodycze, które zawsze są u babci, ale niekoniecznie chcesz je jeść. Jak już nie ma co zjeść, to sięgasz po nie i mówisz: babciu, dobrze, że chociaż to miałaś. A tu mamy Reese's w wersji mini oraz standardowej. Tak to wygląda. Myślałem, że to są kulki, a to są takie jakby zduszone kulki. Wiem, że będę gruby po tym odcinku, więc możesz docenić trud i zostawić łapkę w górę i napisać w tym momencie zasięgowy komentarz. Ciapa ciupu. Zobaczymy, jak napiszesz ciapa ciupu. Bądź kreatywny i napisz tak, jak słyszysz. Ciapa ciupu. Sam smak płatków? Kurde, bym nie powiedział, że to jest Oreo. Jedząc to, czuję taki mleczny posmak, takiego mleka w proszku, a tutaj takie kakao, ale takie dziwne. Jakby to było zrobione z tego czarnego kakao. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście takie czarne kakao. Ono jest dosyć bardziej intensywne niż to zwykłe i mi się wydaje, że to jest właśnie z tym. Z mlekiem znacznie lepsze. Nie do końca słodkie są. Nie ma tego smaku Oreo. Szczerze, dla mnie to smakuje trochę jak podróba płatków Oreo. Więc tak średnio. No a tu lecimy z klasykiem Reese'sowym. Uuu, i tak się prezentują. Mamy jakby dwie wersje kolorystyczne, są takie jaśniejsze i ciemniejsze. I one są podobno z dodatkiem prawdziwego masła orzechowego. Więc mnie to przekonuje, jako fana. To jest pyszne. Pół punktu dla Reese's. Zobaczymy, jak będzie jeszcze smakowała ta druga wersja. Ale jest naprawdę kozak, no to jest konkret płatek. Dobra, otwieramy wersję miętową. Ej, one są zwykłe. Ej. Na opakowaniu jest narysowane, że one mają takie zielone drobinki, jakby posypkę tą miętową, nie? A powiedz mi jak, czy ty tu widzisz posypkę miętową? Może z tej strony ci pokażę. Czy ty tu widzisz posypkę miętową? Trochę skabem mi to śmierdzi. Zapach jest miętowy. Czyli tej posypki nie widać, ale mega ją czuć. Mleczunio. Dziwne, ale dobre. Tak jakbym od razu umył zęby po jedzeniu płatków. Ale jak mam być szczery, to one są ciekawsze niż te standardowe. Pomimo, że nie lubię miętowego smaku, za to połączenie smakowe postawiłbym wyżej je niż zwykłe. Co jest dziwne, ale są kozak. Warto raz na jakiś czas sobie takie spróbować. I myślę, że jak są osoby, które lubią miętowe posmaki, to będzie dla nich strzał w dziesiątkę. I mają przyjemniejszą teksturę niż te standardowe, ponieważ te standardowe Oreasy takie były twardsze, a te są takie jakby mega napowietrzone w środku. No to zobaczymy, jak poradzą sobie Reese'sy Minis. Wyglądają identycznie jak tamte, tylko że są małe. Do jogurtu mi się wydaje, że one będą kozak, ponieważ zawsze te opakowania jogurtowe są na tyle niepojemne, że ciężko duże płatki tam wsypać. A tu mamy fajne mini kulki. Smak 1:1, jak Reese'sy standardowe, tylko że małe. Bezkonkurencyjnie płatki Reese's miażdżą tą konkurencję. Miażdżą tą konkurencję, są po prostu przepetarda. Kolejną rundę, jaką mamy, to runda świąteczna. Mamy tutaj wersję takich bombek Oreo, znowu w kolaboracji z Milką, oraz takich Reese'sowych przekąsek jajecznych na święta Wielkiej Nocy. King size 2 packs, a tu mamy dużo więcej w porcji. Tu jest plusem, że mamy osobno pakowane wszystko, więc to jest fajne. No i takie bombeczki, myślę, że standardowe. Troszeczkę w sumie to też przypomina jajka, więc niby na święta Bożego Narodzenia, a jednak wielkanocny akcent jest. Dziwne jest to, że w środku są puste, ale ten krem jest na zewnątrz. Trochę mi to przypomina odwrotną kanapkę Oreo, że w środku masz ciemne, a na zewnątrz białe. Czuć te drobinki ciasteczek. Troszeczkę jest vibe tej czekolady, tylko mniej chrupiący. Zobaczymy, jak będzie tutaj. No, tu mamy już takie duże jaja, konkretne bolsy. To masło orzechowe na dłuższą metę, jak tak się je przekąska za przekąską, jest męczące. Takie przekąski jesz tylko raz na jakiś czas, a nie, że męczy tak jak ja w tym odcinku. Bo moje serce chyba jednak jest bardziej na stronę Oreo w tej konkurencji, ponieważ mniej to zamula. To masło już czuję tak po prostu, że jest mi ciężko. 3-2 dla Oreo i lecimy dalej. Lecimy sobie z rundą mini, czyli mamy mini Oreo oraz mini Reese'sy. Więc dla Reese'sów mi się wydaje, że to może być dobry pomysł. Ej, to jest fajne, że mamy wszystko w osobnych takich opakowankach. W sumie to mamy 3 takie torebeczki, po 2, czyli mamy łącznie 6 paczuszek. Trzeba uważać, bo jak źle oderwiesz, to już będą otwarte, no właśnie, tak jak tutaj. No i mamy mini ciasteczka Oreo, czyli po prostu miniatura zwykłej wersji. Mega czuć tutaj ten herbatnik, kremu nieszczególnie. To akurat średnio mi smakuje. Zobaczymy, jak tutaj zaprezentuje się Reese's. Reese's ma minus taki, że wszystko jest od razu do jedzenia. Nie ma tutaj wersji takiej osobno zapakowanej. Patrz, nawet masz na opakowaniu niepakowane. Więc sorry, zwracam honor, są 2 wersje.
No i tu jest kozak, ponieważ jest dużo czekolady, tego masła jest odpowiednio. No i tutaj punkt dla Reese's, wersja mini jest dla mnie naprawdę smaczniejsza. Kluczem dla Reese's jest to, żeby szukać małych wersji, takich gdzie tego masła nie masz naprawdę w opór, bo po prostu to się ciężko je. No to lecimy z rundą biała czekolada. Mamy tutaj Oreo oblane białą czekoladą oraz Reese'sy w białej czekoladzie, czyli w sumie to jest bardziej zmodyfikowany produkt, ponieważ oprócz zwykłego ciastka dostajemy jeszcze białą czekoladę, a tutaj po prostu zamiast polewy ciemnej jest biała. O kurde, wychodzi ze mnie Oreo Reese's. Ej, mogliby taką kolaborację zrobić, nie? Ciastka Oreo z Reese'sem w środku. Ale wam wymyśliłem, człowieku, deala między sobą. Łączycie się i robicie Oreo Reese's. A, za dużo cukru. Mamy tutaj Oreo w białej czekoladzie. Tak się prezentuje, mamy tutaj taki księżyc, czaisz to? Księżycowe Oreo. Okej. To jest mega dobre i dużo lepsze niż zwykłe Oreo, więc to naprawdę klasa. No a z drugiej strony mamy Reese'sa. Zobaczmy, czy to jakoś będzie lepiej pozycjonowane niż standard. Taki Reese's cupcake. O kurde, stary, to jest dobre, zajebiste, dużo lepsze niż zwykłe. Ta biała czekolada naprawdę jest konkret. I tu mam pierwszy raz mega zagwozdkę, co wybrać. I to jest dobre. Reese's w białej czekoladzie, dla mnie ciekawszy. Byłem przekonany, że to wygra od buta, ale ten Reese's w białej czekoladzie bomba! Kolejna runda to tak zwana runda z pudełka. Czyli bierzemy sobie dwa pudełka, które możemy penetrować. Tu mamy lody, tu mamy masło orzechowe. Z jednej strony to są dwa różne produkty, ale nie mają oni do siebie konkurencyjnych rzeczy, ponieważ ani Reese's nie ma w Polsce lodów Reese's, ale też nie ma żadnego kremu o smaku Oreo. Więc jeżeli są dostępne, to możecie mnie poprawić w komentarzach, ale wydaje mi się, że oni swoich odpowiedników w Polsce nie mają. Ale mi jest ciężko już od tego cukru, ci powiem. Do fryzjera muszę iść, znasz to. To jest pomyłka. Ja mam tak, raz się obetnę i 3 miesiące nie idę i później w 3 miesiące się robię czeku Sasquatch Man. Zacznijmy od Oreo. Mamy lody, już naruszone. Szczerze, to jest fajne. I teraz tak sobie wyobrażam, że jem je sobie na przykład tak do filmu, bo musimy sobie wyobrazić, jakbyśmy penetrowali te produkty. No to jem niby łyżką i jest dobre. Ale wśród lodów myślę, że konkurencja by dała radę pokonać je. Chociażby Ben & Jerry albo te Hageny. No a tu mamy masło orzechowe. Pierwszy raz chyba będę jadł masło orzechowe Reese's. Smakosz Reese's, a nigdy nie jadł. I to jest w ogóle dziwne, ponieważ z reguły masła orzechowe, które są przechowywane, wydzielają na górę oleje. A tutaj żadnego oleju nie mamy, więc wydaje mi się, że to masło orzechowe jest takie, kurcze, mega zmodyfikowane. Olej roślinny, ziemniaki, sól, olej znowu, emulgator, melasa. Co to jest melasa? Melasa ciemnobrązowy, gęsty syrop. Czyli taki odpowiednik cukru. Czyli jednak cukier jest, ale nie pod postacią cukru jako cukru, tylko melasa. Ale jest konsystencja. O kurde, chyba dlatego ta melasa wjechała, bo jest konsystencja jak, człowieku, kubka. Jakie to jest delikatne masło orzechowe. Jest mega słodkie, ale na kanapce mi się wydaje, że dałoby radę. Serio. No szczerze, to masło jest naprawdę petarda. Wiem, że nie jest jakoś mega zdrowe, ale smakowo warte spróbowania. No daję punkt dla Reese's. Dla mnie to jest ciekawsze i jakbym smarował sobie tę kanapkę, to byłby duży fan. Masło orzechowe, dżem, składam to, staję. Kolejna runda batonowa, czyli mamy z Oreo, mamy takich reprezentantów, takie wafelki, chyba japońskie, koreańskie, jakieś zagraniczne, azjatyckie. Mamy coś takiego jak soft cake, to jest lodówkowe. Nie, to akurat nie było lodówkowe, to jest zwykłe, ale to jest lodówkowe, czyli fresh snack. A za to Reese'sowe przekąski to mamy taki batonik wypełniony orzechami, kremem orzechowym i kremowym karmelem. No i mamy takiego w sumie kandydata rywalizacyjnego dla tej pozycji, kruchy wafel i kruchy wafel z masłem orzechowym. No i taki fast bar. Fast break, sorry. Fast bar. Pierdzieli mi się. Fajne jest w Oreo to, że oni pakują osobno praktycznie każdy produkt w takich dziwnych wersjach, więc to jest dla mnie petarda, ponieważ możesz sobie jedno spróbować, a resztę sobie zachować na później. Coś takiego, biała czekoladka, biała polewa, mega głęboka czekolada, taka deserowa, trochę słodkie, ale nie do przesady. A konkurencyjny, chrupki orzechowy wafel, taki. O nie, to jest petarda. Wygrywa, bezkonkurencyjnie. Nie ma podjazdu tamto. No to zestawmy teraz takie soft, fast, cake, break. Te pozycje, po męsku, trzeba to zjeść. Trzeba wszystko dzisiaj to zjeść. Taki mały wypierdek. Śmierdzi trochę, znaczy pachnie, już mi się myli, sorry, jak będę głupoty gadał na tym filmie, to miej uwagę, że zjadłem dzisiaj dużo cukru. Okej, fajne. Które mi to, wiesz co to przypomina? Jak masz w Lidlu i w Biedronce takie ciasta ogólnie już przygotowane, że masz takie biszkoptowe ciasta oblane czekoladą i je kroisz. Babcie kupują to do chaty, żeby do kawki, do herbatki, jak koleżanka przyjdzie na ploty, to coś takiego kupują. I to ma bardzo podobny smak. Ta czekolada jest taka właśnie coś w tym stylu. Nie jest najlepsze, co próbowałem z Oreo. Nugatowe coś tam jeszcze jest. Nieźle, nieźle. Taki, wiesz, knot.
ten baton. Ej, to jest gumowate, totalnie inna konsystencja. Trochę konsystencja jak proteinowy baton. No i to mi bardziej smakuje, więc drugi punkt dla Reese's. Czyli teoretycznie Oreo już nie ma szans w tej rundzie, no ale dokończmy formalności i zobaczmy dwa ostatnie batony, czyli tu i tu. Tu mamy Fresh Milk Snack od Oreo. Słabe. Jakaś taka pianka marshmallow. Według mnie mogłaby być bardziej mleczna. No a tu mamy taki z mocno orzechowym wnętrzem, ponieważ orzeszki, masło orzechowe i jeszcze mamy karmel. Taki trochę Snickers, tylko że Reese'sowy. No bardziej mi to smakuje niż to, więc 3-0. Tą rundę wygrywa Reese's. Lecimy z kolejną rundą, a to jest runda przekąskowa. Mamy tutaj przekąski. Od Oreo udało mi się zdobyć coś takiego jak rurki. To jest Oreo Pikachu, coś w stylu takiego biszkoptowego ciastka. No i mamy dwie wersje takich poduszek. Mamy wersję brzoskwiniową oraz chyba to jest karmelowa albo jakaś czekoladowa. Czekoladowa, sorry. A z Reese'sów mamy takie roundsy. Mamy drażetki Pieces, coś w stylu M&M'sów. Mamy Presle tym razem oblane czekoladą i mamy coś takiego jak Take 5. Troszeczkę mi to wygląda jak ten baton, a chociaż nie, on ma Presle w środku. On ma jeszcze Presle. Pretzel, caramel, peanut butter, peanuts and chocolate bar. Czyli mamy taki mega mix tutaj wszystkiego. No to co, lecimy z Oreo. Reprezentantem pierwszej sztuki jest ta rurka. Rurka Oreo, pusta w środku, to mnie zaskakuje kolejny raz. Jest ten krem gdzieś tam dookoła, ale bardziej on jest taki na zasadzie lukru, tak delikatnie posmarowany. No średnie, nic takiego, po prostu słodka rurka. Szczerze w ciemno nie wiedziałbym, że to jest Oreo. No, jakiego rywala tu wziąć dla nich? Ciężko powiedzieć, bo to są totalnie różne produkty, bo to jest taka zwariowana runda. No to weźmy te drażetki. Drażetki Pieces, takie M&M'siki. Ej, spoko, dużo jest pomarańczowych, czyli w wersji kolorystycznej Reese'sa. Jak M&M'sy, tylko że w środku masz masło orzechowe. To lepsze. 1-0 dla Reese's. No to bierzemy taki biszkopcik, mega bananowy. Trochę jak bananowa guma balonowa. Takie średnie też bym powiedział. No to zobaczmy sobie tego Five Takesa. Coś takiego. Niezłe. Precelek, orzeszki, czekolada. Szczerze nie jest to górnych lotów. Wszystko inne Reese's na razie było lepsze. To chyba najsłabsze z tego wszystkiego. Nadałbym i tak wyżej niż to. Czyli 2-0 dla Reese's. No to brzoskwiniowe poduszki. Tak zapakowane. Nieźle. To wygląda jak te rurki przed chwilą, co próbowałem, tylko że takie podzielone. Jest brzoskwiniowy smak, to jest dobre. Nie powiedziałbym, że to jest Oreo. Totalnie inny smak. Dobre, brzoskwinia, nice. Zobaczmy te rundki z tym. Takie coś. Mamy ciastko. Masła orzechowego jest mało, też średnie. Biszkopt oblany czekoladą z troszeczkę tego masła. Szczerze też bym nie poznał, że to jest Reese's. Tutaj bardziej mi ta brzoskwinia smakowała, więc 2-1. No to Oreo ma szansę zdobyć remis w tej rundzie. Otwieramy kolejne, tym razem czekoladowe poduszki. No to spróbujmy. W środku jakby puste to było. Totalnie inny produkt to jest. Kolorystycznie to nawiązuje do Oreo. Oreo mini, no jest nawet napisane, że to jest Oreo. Ale totalnie to nie jest w smak Oreo. Precelki, zobaczymy te precelki. Pachną fajnie, są oblane czekoladą. No to wygląda nieźle. Glazura, masa orzechowego, precel, bomba. Pyszne. Przekąski dla Reese's. Mamy rundę XXL, czyli mamy dużą wersję lodowej kanapki Oreo oraz Big Cup, czyli duży peanut butter cup od Reese'sa. Coś tu się stało z tym Oreoasem. Trochę jakby go ktoś zbutował. Mega spłaszczony ziomek, ale jest Oreo, jest wszystko fajnie. I smakowo pyszne, ale to jest dobre. To jest chyba jeden z lepszych Oreo, jakie są. A z drugiej strony mamy duży Reese's. Wbrew pozorom wydaje mi się, że to nie będzie jakieś zajebiste, ponieważ ta ilość masła orzechowego będzie tutaj mega przytłaczała. On nie jest taki duży. Myślałem, że będzie duży, a to jest taki po prostu wysoki Big Cup. Stosunkowo spoko to smakuje, dobre. Tak jak się spodziewałem, że to będzie aż przytłumiać od tego masła orzechowego, to nieźle. Ale jednak kanapka Oreo dla mnie jest ciekawsza, pomimo że jest zbutowana. To jest kozak. I tutaj dajemy punkt dla Oreo. No to lecimy z rundą różne smaki. Skompletowałem tutaj różne smaki, wersje właśnie Oreo, jak i Reese's. I nawet nie wiedziałem, że takie wersje Reese's są. Przed tym odcinkiem nie miałem pojęcia, że coś takiego jest, więc to mnie bardzo zaskoczyło. Ale zacznijmy od Oreo. Mamy Golden Oreo, czyli Oreo w wersji białej. Ale nie, że biała czekolada, tylko po prostu, że biały herbatik, taki biały. No po prostu nie jest czarny. Mamy wersję świąteczną taką, jak gingerbread. To w sumie by mogło być w wersji świątecznej na święta, ale również inny smak, więc zdecydowałem się to wybrać do właśnie tej rundy. Mamy smak Red Velvet, czyli taki typowy
typowo amerykański. Ciasto takie red velvet, które jest przekładane czerwonym biszkoptem oraz białym kremem. I coś, na co czekałem najbardziej, czyli mamy Oreo o smaku Coca-Coli. Kojarzycie tą Coca-Colę o smaku Oreo, która była w odcinku z limitowanych produktów, które zamawiałem i testowałem? No to właśnie mamy tutaj wersję też również herbatników. A teraz zobacz, co mamy po stronie Reese's. Mamy tutaj taką wersję karmelową i to jest też w wersji Big Cup, czyli oprócz tego, że mamy Big Cup i duża ilość masła orzechowego, to mamy też również karmel na dole. Mamy tu wersję również Big Cup, ale z tymi płatkami śniadaniowymi, więc mamy zestawienie dwóch produktów w jednym. Oprócz tego, że mamy Big Cup, to jeszcze mamy w środku Reese's Puffsy. Mamy takie zestawienie, które jest mega dziwne, ponieważ mamy Reese's Big Cup z chipsami. No i na koniec mamy taki lawa, to jest czekolada lawa, czyli taki będzie to mus, taki pudding rozpływający się. Oreo Golden, jak Golden Retriever. Ty, odpadło. Co jest? Białe Oreo. Dobre. Delikatnie bardziej mleczne. Konkurencyjnie weźmiemy sobie karmelowy tutaj. Duży Big Cup. Karmel na dnie, która mi przypomina takiego Pawełka. Chyba to Oreo ciekawsze. No to teraz Oreo Gingerbread. Ludzik piernikowy na Oreo, bo z drugiej strony jest również Oreo. Petarda. Jedne z lepszych Oreo, jakie ja jadłem. Serio. To jest genialne. Taki korzenny posmak. Mega świąteczny. Bardzo, bardzo dobre. No to bierzemy teraz sobie te z płatkami śniadaniowymi. Wygląda standardowo. Bardzo dobre. Jest posmak tych płatków. Jedne z lepszych, jakie jadłem. To jest naprawdę zajebiste. Ciężko mi teraz tutaj powiedzieć, co wygra. Czy to, czy to. No chyba jednak to mi bardziej smakowało. 2-0 dla Oreo. No to bierzemy sobie teraz Red Velvet. Różowe herbatniki, połamane w kit. Tak się prezentuje herbatniczek. Mega chemiczny posmak. Czy ja tu czuję buraka? Aromat sernika tu jest. Może faktycznie taki sernik, ale słabe. Nie. Tego nie polecam. No to weźmy sobie tą lawę czekoladową. Zobaczymy, czy wypłynie. Standardowy cupcake. Czekolada nie wypływa, ale jest pod spodem. Tutaj punkt dla Reese's. To jest naprawdę dobre. No to teraz zobaczymy, czy Oreo zdobędzie honorowy punkt, czy jednak będzie remis. Reese's z chipsami i Oreo Coca-Cola. Czekałem na to mega długo. Tak się prezentuje Oreo Coca-Cola. Czyli mamy z jednej strony logo Oreo, a z drugiej strony trykające się butelki i bąbelki. I pachnie kolą, jaka beka. Normalnie czuć kolę. Mega czuć kolę. Szczerze, nie smakuje to źle. Jest to coś innego. Nawet mi to smakuje, to jest dziwne. A z drugiej strony bierzemy sobie Reese'sa z chipsami. To będzie pewnie słone. Standardowy cupcake. Ej, jest chips. Śmieszne. Obydwa smaki są dziwne. Bardziej dziwne jest dla mnie połączenie jednak coli do tego, więc tutaj pomimo, że to jest dobre, to punkt jednak dałbym dla Oreo Coca-Colowego. Wychodzi na to, że mamy 5. punkt dla Oreo, a ostateczny wynik tego pojedynku to 7-5 dla Reese's. No i tak się stało. Oreo dzisiaj nie podołało Reese'sowi. Koniecznie pisz w komentarzu, jak ty uważasz. Tu masz jeszcze 3 ostatnie filmy, które są lepsze niż te, więc koniecznie sobie je obczaj. A my widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku na kanale już niedługo. Pozdro, trzymaj się i dobrego dnia lub wieczoru. Pa!